Cienkie kiełbaski wędzone na gorąco i podpiekane w wędzarni. Są pyszne i bardzo aromatyczne. Znakomite na gorąco i na zimno. Zapraszam na film. Łopatkę wieprzową, która zawierała trochę tłuszczyku, po części zmieliłem na sitku 4 mm oraz na szarpaku. Tak mniej więcej pół na pół. Dodałem mieszaninę soli po 17 g na kilogram oraz wstawiłem do lodówki, bo na więcej nie miałem dziś czasu. Resztą zajmę się następnego dnia. Witajcie. Dzień następny. Już bardzo późne godziny, więc szybko się biorę za robotę, bo trzeba mieć jeszcze czas, żeby odpocząć, a jutro od rana wędził będę. To nie jest tak, że ja mam czy miałem jakąś babcię Leokadię. Piękne imię i taką babcię pewnie mieć byłoby fajnie, ale nie miałem i nie mam. A nazwa kiełbasy podchodzi od mieszanki przypraw. I naprawdę niewiele jest gotowych mieszanek przypraw, które w jakimś sensie często używam, ale receptura babci Leokadii do nich należy. Ale nawet tą poprawiam, bo tutaj mam przygotowane 3 łyżeczki tej przyprawy, ale i tak dodałem do tego 1 łyżeczkę czosnku. To dorzucę do tego mięska, wymieszam, dodam też wody, bo będę nadziewał cienkie jelita baranie po to, żeby zrobić z tego takie fajne kiełbaski. Nadziewarka gotowa, troszeczkę mała, więc pewnie ją na 2 razy będę napełniał, ale najpierw przełożę do większego pojemnika, dodam przyprawę, dodam wodę, wymieszam i zobaczymy się już później. Pogadamy przy degustacji, a reszta będzie wszystko pokazane w szybkim skrócie. Biorę się za robotę. Przekładam do większego pojemnika i dosypuję wspomniane przyprawy. Mieszam oraz dodaję szklankę wody, żeby ułatwić sobie nadziewanie jelit baranich. Po wymieszaniu składników napełniam nadziewarkę. Żeby było łatwiej, przygotowałem sobie jelita baranie na paskach. Zaczynam tworzyć cienkie kiełbaski, ale jak zwykle przy tych jelitach należy to robić powoli i delikatnie. Wyszło mi tego całkiem sporo, ale skoro widać krótkie odcinki, znaczy, że nie udało mi się uniknąć pękania jelit. Rozwieszam na kiju, żeby ociekły. Gdy przestanie z nich kapać, znoszę je do chłodnej spiżarni. Następnego dnia rozwieszam w wędzarni, tak żeby w miarę możliwości się ze sobą nie stykały i dosuszam oraz rozgrzewam w 50 stopniach. Powinno mi to zająć mniej niż godzinę. Gdy kiełbaski są suche, mogę przystąpić do wędzenia. Podnoszę temperaturę na 60 stopni oraz uruchamiam generator dymu. Wstępnie przyjmuję czas około 2,5 godziny. Wędzarnia robi swoje, a ja mogę zająć się innymi sprawami. Pogoda niby jesienna, ale to jednak zima. Zresztą kilka dni później spadło sporo śniegu. Koniec wędzenia. Tak wyglądają kiełbaski. Czas na podpiekanie. W jedną z kiełbasek wbijam sondę termometru. Ustawiam temperaturę wędzarni na 90 stopni.
Powinno to zająć mniej niż godzinę. Teraz ustawiam warunek na sondzie termometru, żeby wędzarnia wyłączyła się, gdy w kiełbasce będzie 70 stopni. Koniec podpiekania. Tak wyglądają gorące, gotowe kiełbaski. Można wyjąć sondę termometru i spróbować, jak smakują. Pięknie, naprawdę pięknie pachnie. Gorące. I bardzo smakowite. Uwielbiam kiełbaski na gorąco. Delikatnie trzeba jeść, bo się łatwo oparzyć. Teraz można z tym zrobić, co chcecie. Można to zostawić tylko na parę godzin do jutra, że podeschły i zjeść, i tak ja mam to zamiar spożytkować. Można jak kabanosy podsuszać. Ale takiego zamiaru tutaj nie mam. Jest naprawdę pyszne. Wyjmuję kiełbaski z wędzarni. Tak wyglądają na tle moich iglaków. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę i zapraszam do pytań i komentarzy. Chcesz więcej filmów o cienkich kiełbaskach? Kliknij w kapelek widoczny na ekranie. Zapraszam.